Cześć! Dzisiejszy odcinek przybliży Wam rasę, która początki miała na niemieckich pastwiskach wśród owiec, a później trafiła do kultury popularnej i osadziła się w naszej świadomości już na dobre. Kto z Was nie zna Szarika, Cywila czy komisarza Alexa? Z pewnością większość zna przynajmniej jednego z nich. Owczarki niemieckie, często błędnie nazywane wilkami, wilczurami czy owczarkami alzackimi, z pasterskich domów w Niemczech wyemigrowały na cały świat. Służą w policji, jako psy obronne, ale miały również mało chlubny epizod wojenny, który doprowadził nawet do okresowej zmiany nazwy tej rasy. O tych niezwykłych psach z szalenie interesującą historią opowiemy Wam, będąc z wizytą w kolejnej hodowli należącej do klubu hodowców Tropidog. Tym razem jesteśmy z wizytą w hodowli Adi, prowadzonej przez pana Mariusza i panią Anetę, która też doda swoje 3 grosze do tej epickiej opowieści na temat owczarka niemieckiego. Zaczynamy! Znajdujemy się w hodowli owczarków niemieckich Adi. Hodowlą zajmujemy się od 1998 roku. Hodujemy odmiany owczarków krótkowłosych, jak i długowłosych. To jest najlepsza, najbardziej wspaniała rasa, jaka kiedykolwiek powstała. To są psy bardzo uniwersalne, psy, które mogą być w zależności od tego, w jakim kierunku z nimi pójdziemy. Jeśli mamy hodowcę, który nam jakby pomoże w doborze szczeniaka, to można z nim zrobić wszystko. Może być świetnym psem rodzinnym, może być świetnym psem stróżującym, może być świetnym psem obrończym. Generalnie jest to plastelina, bardzo jakby dobry szczeniak to jest dobrej jakości plastelina, którego można lepić tak, jak się chce. W odróżnieniu od hartów czy wyżłów, które należały do ras będących zwykle w rękach możnych, królów i bogaczy, owczarki dzielnie pomagały ludziom z nizin społecznych. To łączy wszystkie psy pasterskie i owczarskie. One po prostu przydawały się ludziom i uczestniczyły w codziennym trudzie życia na dawnej wsi. Wśród czworonożnych pomocników pasterzy psy o stojących uszach były znane od bardzo dawna. Zwróćcie uwagę chociażby na fresk pod tytułem Zwiastowanie pasterzom, umiejscowiony w narteksie hiszpańskiej bazyliki San Isidoro w León, który datowany jest gdzieś pomiędzy 1157 a 1188 rokiem. Popatrzcie na tego psa. Stojące uszy, długi ogon, mocna klatka piersiowa i umieśnione ciało. No wypisz, wymaluj owczarek. Zależnie od regionu Europy, psy pasterskie miały różne warunki pracy, które determinowały ich budowę. Inaczej wyglądał wypas owiec na rozległych łąkach i pastwiskach, a czego innego wymagano od psa podczas pilnowania stada na górskich halach. Wypas owiec na terenach dzisiejszych Niemiec miał swoją specyfikę związaną z dosyć wcześnie zapoczątkowanym rolnictwem wielkopowierzchniowym. Z uwagi na to tereny wypasu owiec były ograniczone przez uprawy, a stada meandrowały pomiędzy polami w taki sposób, by nie zniszczyć plonów. W takich warunkach stado musiało być precyzyjnie kierowane przez pasterza, który zazwyczaj miał do pomocy 2 psy. Żadna owca nie mogła się oddalić. Zatem zadaniem czworonogów było obieganie stada i dyscyplinowanie niesfornych osobników. Psy przywoływały owce do porządku, kąsając je w tylne racice. Musiały robić to na tyle delikatnie, aby jej nie skaleczyć, ale równocześnie w taki sposób, aby owca czuła przed psami respekt i powróciła do stada. Czworonogi wykonujące taką pracę nie mogły być zbyt małe, gdyż owce nie czułyby przed nimi respektu, ale do tej roboty nie nadawały się też osobniki zbyt duże, gdyż one za szybko się męczyły. A przy pilnowaniu stada owczarek przebiegał dziennie ponad 40 km. Ważna była też odwaga i czujność, aby móc stawić czoło ewentualnym dzikim rabusiom, którzy mieli ochotę na obiad z jagnięciny. Pies musiał być w sam raz do zadania, jakie przed nim stawiano. Co ciekawe, cechy budowy psów owczarskich determinowane były nie tylko przez region, ale także przez rasę owiec, z którymi czworonogi pracowały. Przykładowo, na terenach północnych i środkowych Niemiec, gdzie wypasane były małe owce, hodowano w większości psy o lekkiej budowie. Natomiast na południu owce i psy były znacznie większe i masywniejsze. Z tą różnorodnością w budowie psów pasterskich na terenie Niemiec szła w parze wielka rozmaitość umaszczeń i rodzajów włosa. Na północy kraju Goethego bardzo popularne były owczarki o włosie dłuższym, ze słabo wykształconym podszерstkiem, ale znane były też odmiany krótkowłose, szorstkowłose, a nawet o włosie miękkim i długim.
Najczęściej spotykane były owczarki o czarnej sierści na grzbiecie z żółtymi lub żółto-brązowymi podpaleniami. Ale liczna była też populacja psów szarych, żółto podpalanych, całkowicie czarnych czy nawet białych, o czym więcej opowiem w odcinku o białych owczarkach szwajcarskich, które są bliskimi kuzynami psów omawianej dzisiaj rasy. Owczarki różniły się również kształtem głowy, długością i szerokością kufy czy szerokością mózgoczaszki. Niektóre owczarki miały uszy miękkie, inne obwisłe, a jeszcze inne stojące. Pod koniec XIX wieku myślano, że w związku z tak wielką różnorodnością nie da się na ich podstawie stworzyć jednorodnej rasy psów. Był jednak ktoś, kto podjął się tego zadania. Próby utworzenia wzorca rasy owczarek niemiecki zakończyły się jako takim konsensusem dopiero w 1890 roku. Opisano bardzo starannie wygląd zewnętrzny rasy i rozróżniono 3 odmiany: szorstkowłosą, gładko-twardowłosą i długowłosą. Czytając dzisiaj opisy poszczególnych odmian, mamy wrażenie, że dotyczą one 3 różnych ras psów. Stąd wniosek, że były to raczej przymiarki do zdefiniowania rasy owczarka niemieckiego, coś co wymodelowało pewne pojęcie o właściwościach tego typu psów pasterskich. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero 9 lat później. Kamieniem milowym w historii owczarka niemieckiego okazało się utworzenie Stowarzyszenia dla Owczarków Niemieckich, które powstało dokładnie 22 kwietnia 1899 roku i funkcjonuje do dziś. W skrócie SV. Jego pierwszym przewodniczącym został pruski rotmistrz Max von Stefanitz, a jego piękny pies Horand von Grafrath, urodzony 1 stycznia 1895 roku, został wpisany do ksiąg rodowodowych owczarków niemieckich z numerem 1. Ciekawa jest sama historia Horanda. Rotmistrz, owładnięty już ideą utworzenia idealnej linii owczarka niemieckiego, udał się wraz ze swym przyjacielem na ogólnokrajową wystawę psów w Karlsruhe. Obaj panowie zwrócili tam uwagę na średniej wielkości płowo-szarego psa, którego uznali za urzeczywistnienie ich marzeń o owczarku niemieckim. Pies wabił się Hektor Linksrhein. Stefanicowi udało się odkupić go od właściciela za niebagatelną wówczas kwotę 200 marek plus 22 marki kosztów własnych. Rotmistrz sprowadził go do swojej psiarni w Grafrath i zmienił mu imię na Horand von Grafrath. Tak właśnie słynny Horand stał się założycielem rasy owczarek niemiecki. Dysponujemy zdjęciami Horanda, ale nie mówią one nam nic o tym, jaki był ten pierwszy, przynajmniej formalnie, owczarek niemiecki. Pomoże nam to zrozumieć sam rotmistrz Max von Stefanitz, który po 20 latach od zakupu wspomina go tak. Horand ucieleśniał dla entuzjastów rasy spełnienie ich najdroższych marzeń. Był to pies, jak na te czasy, duży, o potężnej budowie, pięknych liniach i szlachetnej głowie. Był silny i sprężysty jak stalowy drut. Jego wspaniałej budowie odpowiadał charakter. Horand był cudowny w posłusznej wierności dla swego pana, był prostolinijny i szczery. Miał naturę dżentelmena, połączoną z nieograniczoną pasją życia i pracy. Toż to wypisz, wymaluj opis współczesnego owczarka niemieckiego. Energia, z jaką rotmistrz von Stefanitz zajął się kierowaniem owczarkami niemieckimi, zaowocowała bardzo szybkim rozwojem rasy i gwałtownym zwiększeniem jej popularności. Tak wielkim, że w ciągu pierwszych 25 lat wpisano do ksiąg hodowlanych 48 000 osobników, a sam rotmistrz von Stefanitz jest do dzisiaj uznawany za ojca chrzestnego rasy. Rozmiłowany w owczarkach niemieckich, napisał o nich monumentalne dzieło, które do dnia dzisiejszego było wznawiane wielokrotnie i jest uważany za Biblię owczarkarzy. Od tego czasu owczarek niemiecki zyskiwał coraz większe uznanie w kynologicznym świecie. Z pasterskich zagród trafiły na przykład do policji, by wspomagać funkcjonariuszy przy patrolowaniu miast. W 1910 roku powstaje w Grünheide pierwsza na świecie szkoła przewodników psów oraz hodowla i ośrodek szkolenia owczarków niemieckich jako psów policyjnych. Wylądowały też w armii. W trakcie I wojny światowej niemieckie wojska użyły ponad 20 000 psów tej rasy. Podczas II wojny światowej służyły do pomocy sanitarnej, odnajdywania rannych żołnierzy, rozwijania kabli telefonicznych, a także dostarczania amunicji na pierwszą linię frontu. Niestety były także wykorzystywane do brutalnego atakowania ludzi. Jednak psy nie mają wpływu na to, jacy są ich właściciele, a los owczarków niemieckich rozwinął się tak tragicznie, że niestety akurat tą rasą zafascynowane były najgorsze kreatury, jakie zna ludzkość.
Wojna nie tylko pozbawiła życia wiele psów tej rasy, ale także negatywnie wpłynęła na ich wizerunek, czyniąc z nich psy nazistów i Niemców, którzy wywołali wyniszczającą wojnę. Aby uniknąć tych negatywnych skojarzeń, przez jakiś czas owczarki nazywano alzackimi. Na szczęście te czasy dawno już minęły. A jaki ten pies jest dzisiaj? Współczesne owczarki są niebywale eleganckie. Bardzo dobrze kątowane, o pięknych liniach grzbietu. Ich budowa pozwala na poruszanie się pięknym, przestrzennym kłusem. Mają eleganckie głowy o stojących uszach, ciemnych, migdałowych oczach i szlachetnym wyrazie. Owczarki niemieckie to psy średniej wielkości, o nieco wydłużonej i zwartej sylwetce. Są dobrze umięśnione i suche. Psa od suki bardzo łatwo odróżnić, bo piętno płci u owczarków jest doskonale wyważone. Występują w dwóch odmianach włosa, krótko i długowłosej. Hodujemy odmianę długowłosą, która jest uznana od 2012 roku. Ta odmiana wymaga więcej pielęgnacji, bo ten włos jest dłuższy, więc trzeba go o niego dbać. I oczywiście zajmuję się tym ja. Tak. Z racji tego, że Mariusz jest, że tak powiem, zwolennikiem krótkowłosych psów od zawsze, a ja mam taki sentyment do długowłosych, więc skoro chcę te długowłose, to sama muszę je czesać i się nimi zajmować. Z racji tego, że jest to na ten moment bardzo popularna odmiana długowłosa, bardzo dużo klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy szuka właśnie długowłosych psów. Fajnie, że od tego z 2012 roku została uznana i są pełnoprawne i są wystawiane na tych samych zasadach co krótkowłose owczarki na wystawach. Mają takie same wymogi hodowlane i generalnie fajnie, że zyskała taką popularność. Natomiast wiadomo, pielęgnacja, dużo więcej trzeba poświęcić czasu i pracy. Owczarek niemiecki to pies zrównoważony, pewny siebie, oddany właścicielowi i łagodny, o ile go nie sprowokujemy. Do tego czujny i łatwy w szkoleniu. Cechy te, połączone z odwagą, ciętością i twardością charakteru, czynią z niego idealnego psa towarzyszącego, wspaniałego obrońcę, skutecznego stróża, doskonałego psa policyjnego, no i rewelacyjnego pasterza. Owczarek to nie tylko pies piękny, ale i wszechstronny użytkowo. Jego naturalna odporność nerwowa, spostrzegawczość, czujność, powściągliwość, łatwość podporządkowania się, przywiązanie i nieprzekupność, odwaga, bojowość, nieustępliwość to niewątpliwie wielkie atuty rasy. Dziś jednym z najbardziej popularnych szkoleń, którym poddawane są owczarki niemieckie, jest IGP, zwane dawniej IPO. W skład tego szkolenia wchodzi posłuszeństwo, tropienie i obrona. Przy hodowli działa też szkoła dla psów wszystkich ras. Tak, i tutaj właśnie od szkolenia jestem ja. Szkolimy te psy i zarówno nasze, jak i psy klientów przygotowujemy do wystaw, do egzaminów. Dodatkowo przyjeżdżają klienci również z innymi rasami i tam już ewentualnie to są zajęcia indywidualne. Natomiast głównie owczarki niemieckie, przygotowanie do egzaminów, które są nam potrzebne do uzyskania uprawnień, BH, egzamin IGP, dawniej IPO. Trenujemy obronę, posłuszeństwo, ślady, wszystko to, co jest potrzebne. Są dwie linie owczarków niemieckich, użytkowa i eksteriorowa. Na pewno linia użytkowa wymaga więcej pracy i nie nadaje się dla wszystkich, bo te psy lubią pracę, nadają się do służb, więc wymagają dużo więcej czasu. Natomiast linia eksteriorowa nadaje się dla rodziny, na ogród i nie ma z nią większych problemów, jeżeli mają zrobione podstawowe posłuszeństwo. Najważniejsze przede wszystkim to jest socjalizacja, czyli zaczynamy tak naprawdę od początku, od socjalizacji, zabieranie psa w różne miejsca, pokazanie mu świata, takiego świata fajnego, żeby nie bał się ludzi, żeby każde miejsce kojarzyło mu się dobrze, żeby w swoim młodym, że tak powiem, szczeniętym życiu spotkał się z jak największą ilością bodźców, żeby w przyszłości nie było problemu. To nie jest kwestia tego, że wypracujemy sobie posłuszeństwo na ogrodzie, a potem niestety wychodzimy na zewnątrz, duże miasto, samochody, inni ludzie i jest problem. Czyli ten szczeniak musi być przygotowany do późniejszych szkoleń. Jak większość psów pasterskich, owczarki bardzo dobrze wykorzystują pokarm. Zazwyczaj w ich utrzymaniu korzysta się z dobrej jakości suchej karmy lub diety surowej. Często hodowcy stosują dietę mieszaną. Dla psów o wrażliwym przewodzie pokarmowym należy przygotować dietę lekkostrawną.
Uwaga, jeżeli mamy psa w intensywnym treningu albo regularnie pracującego, na przykład jako pies policyjny albo ratowniczy, jego dieta powinna odzwierciedlać zwiększone zapotrzebowanie energetyczne. I jeszcze jedno, nie eksperymentujemy przy odchowie szczeniąt. Karma musi im zapewnić zrównoważony rozwój. Ważną rzeczą dla nowego właściciela jest dobór odpowiedniej karmy, dobrze zbilansowanej, bo w wieku szczenięcym jest to bardzo ważne, w okresie wzrostu jest bardzo ważne, żeby ten szczeniak jadł dobrze zbilansowaną karmę. Jeżeli je dobrze zbilansowaną karmę, z reguły nie ma żadnych problemów ze zdrowiem po prostu. Często jest tak, że po prostu bilansować samemu karmę, bo są oczywiście różne rodzaje żywienia. Może to być barw, może to być... ale to trzeba się na tym znać. Jeżeli to jest ktoś, kto tak naprawdę nie miał psów, nie ma doświadczenia, to zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest sucha, dobrej jakości karma, najlepiej super premium, konkretnie dla szczeniaków, na przykład dużych ras. Oczywiście trzeba dobrać sobie, czy to jest właśnie szczeniak junior, czy to jest pies dorosły, więc tutaj pod tym względem i czy to jest duża rasa. Dlatego jeżeli nic się nie dzieje, nie ma żadnych problemów, to nie ma nawet też sensu wielkiego dawać jakichś suplementów, bo też można z drugą stronę też przedobrzeć. Więc dobrej jakości zbilansowana karma w przypadku szczeniaków dla szczeniaków, w przypadku dorosłych dla dorosłych powinno być w porządku. Owczarek niemiecki nie należy do psów wymagających pod względem pielęgnacji. Niezależnie od długości sierści, trzeba go jednak od czasu do czasu wyczesać, szczególnie w okresie wymiany włosa. Szata tych psów ma właściwości samoczyszczące, co oznacza, że brud spacerowy po wyschnięciu odpada z włosa, pozostawiając go w czystości. Te psy kąpiemy co kilka miesięcy lub przy mocnym zabrudzeniu. Nie grzebiemy psu w uszach. Czyścimy tylko małżowinę, nie wkładamy do środka żadnych patyczków ani wacików. Ucho stojące jest należycie wentylowane i o ile jest zdrowe, nie wymaga głębokiego czyszczenia. Choć da się słyszeć głosy, że owczarki niemieckie jako rasa są obarczone wieloma problemami zdrowotnymi, to rzeczywistość hodowlana pokazuje coś zgoła odmiennego. Oczywiście słabe punkty są, jak chociażby pewna podatność na dysplazję bioder lub łokci. Zdarzają się również przypadki zwyrodnieniowego zwężenia kanału lędźwiowo-krzyżowego, znanego jako zespół końskiego ogona. Niektóre psy tej rasy mogą mieć wrażliwy przewód pokarmowy, ale to można niwelować odpowiednią karmą. Generalnie pod względem zdrowotnym owczarki nie wyróżniają się ani negatywnie, ani pozytywnie na tle innych ras. Owczarek niemiecki to pies wszechstronny o cechach pozwalających mu się dopasować do opiekuna. Jednak na pewno najszczęśliwszy będzie w rękach osób aktywnych, lubiących sport, które szukają towarzysza do wspólnych eskapad. Jest też doskonałym psem rodzinnym, oddanym swym opiekunom, z dużą cierpliwością do dzieci. Jest świetnym stróżem, zatem mając przy boku owczarka niemieckiego, można czuć się bezpiecznie. Choć owczarek niemiecki to szalenie popularna rasa, warto dołożyć starań przy wyborze hodowli, z której chcemy kupić szczenie. Trzeba sprawdzić kilka rzeczy. Przyszli rodzice naszego psa powinni legitymować się badaniem na dysplazję bioder z wynikiem A lub B, przeglądem hodowlanym z testami psychicznymi, wyszkoleniem minimum IGP dla samców lub BH dla sóg oraz wynikami z wystaw. To minimum. Dodatkowo warto zobaczyć matkę szczeniąt, jak się zachowuje i w jakiej jest kondycji. Pamiętajcie, będziecie z tym psem żyć przez następne kilkanaście lat, więc czas, który poświęcicie na znalezienie najlepszej hodowli, będzie procentował w przyszłości. Takie super pieski!
Owczarki niemieckie robią wrażenie. Ich wspaniała historia, jak i niebywałe cechy charakteru, no i piękno mogą się podobać. A jak Wy odnajdujecie się w świecie psów tej rasy? Chcielibyście mieć takiego w domu? A może już macie? Komentarze są Wasze. A my widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia.